Recenzja tej gry będzie chyba najtrudniejszą, jaką zrobiłem. Z jednej strony gra jest tak zabagowana, pełna złych decyzji deweloperskich, problemów, ale z drugiej strony jest tak fascynująca, że nie mogłem się od niej oderwać. Podczas gry wymyśliłem około tuzina nowych przekleństw, krzyczałem z bezsilności, ale brałem pada ponownie i grałem, aby poznać, co było dalej. Dlatego, choć recenzja będzie litanią tego, co nie działa, to wciąż uważam, że historia jest tak mocarna, że w grach rzadko takie się zdarzają. Zainteresowani? Posłuchajcie. Po Remodered Father Torments Chris Daryl zapowiedział od razu część drugą o podtytule Broken Porcelain. Gra w zasadzie jest produkcją podzieloną na pół, więc bez znajomości części pierwszej zagrać można, ale ominie nas sporo wątków i twistów, które gra serwuje. Pierwsza część była duchowym spadkobiercą Clock Tower i to było czuć. Część druga ponownie hołduje tym założeniom. Gra jest ładniejsza, większa, ale też co za tym idzie zwiększono proporcjonalnie liczbę błędów i glitchy. Historia kontynuuje śledztwo Rosemary, która poszukuje dziewczyny Jennifer zaginionej gdzieś w latach 70. Końcówka wydarzeń z pierwszej części zostawiły nas z pewnym tropem, którym Rosemary podąża. Dociera do Stefana Ashmana, który prowadził hotel zamieniony w sierociniec, a do którego trafiła Jennifer. Dziś Ashman, poparzony, przykuty do łóżka, jest tylko cieniem siebie, ale postanawia opowiedzieć historię Jennifer Rosemary. Historia to mocarny punkt gry. Widać, że gra była przemyślana od samego początku do końca. Wątki się łączą, gra jest pełna niezłych twistów, a scenariusz jest logiczny i w końcu wszystkie elementy układanki się sklejają w jedną całość. Dawno nie grałem w coś tak dobrego, gdzie chłonąłem historię, nie mogąc się doczekać, co będzie dalej i jak to się skończy. A gra obfituje w zwroty akcji, które czasami wywracają wszystko do góry nogami. Chris Daryl wykonał kawał porządnej roboty. W grze głównie wcielamy się w Jennifer z opowieści Ashmana. Rozwiązujemy zagadki, ale głównie gra polega na unikaniu polujących na nas postaci. Jennifer sama z siebie w zasadzie nie umie walczyć, ale może chować się w skrzyniach, zostawiać pułapki, przemykać za plecami. A jeśli uda się zajść kogoś za plecy, jeśli posiadamy jakąś broń, podziabie tym, co ma przy sobie. System stealth, na którym gra bazuje, jest całkowicie randomowy. Niestety, czasami postacie cię nie widzą, a czasami widzą. Ukrycie się za meblami powoduje, że ścigający i tak cię zobaczą, przez co zajście kogoś od tyłu wymaga przejścia dość długich dystansów w nadziei, że postać nie wykona nagle Crazy Ivana, a zazwyczaj wykona i zaczyna Jennifer ścigać. Całe szczęście z pomocą przychodzi dywersja, podłożenie grającego radia, aby zwabić przeciwnika, ukrycie się w skrzyni i w odpowiednim momencie podziabanie agresora to dobry pomysł, ale też nie daje 100% pewności, że przeciwnik radośnie nie postanowi sobie nas zobaczyć. Jennifer zbiera przeróżne śmieci, jak i broń, którą może mieć w zasadzie tylko jedną. Jest tutaj dość uciążliwy schemat. Gdy masz jakąkolwiek broń, gdy przeciwnik złapie cię za rękę, możesz jej użyć, a każda taka broń jest jednorazowa. Jeśli jednak złapie cię, gdy nie masz broni, no to w zasadzie jest to natychmiastowa śmierć. Przez sporą część czasu chodzimy po pokojach, otwierając szuflady i szafki, aby znaleźć nóż, śrubokręt czy cokolwiek, co nada się do dziabania, oraz rzeczy, które umożliwią proste kraftowanie lepszych przedmiotów. I tutaj kolejny zgrzyt. Czasami szafki są ustawione za blisko innych mebli. Łóżek, sof. Oznacza to, że gdy otworzymy drzwiczki, jesteśmy w pułapce. Jennifer nie ruszy się, dopóki nie zamkniesz szafki, co niestety podczas pościgu jest w zasadzie pewną śmiercią. Druga rzecz to zbieranie przedmiotów. Można zebrać tylko te, nad którymi pokaże się przycisk akcji. Problemem jest to, że gra nie ma nawet najmniejszego celownika, więc czasami stoisz, patrzysz na przedmiot, a ikonka się nie pokazuje. Trzeba łazić, kręcić się w kółko w nadziei, że w końcu się to uda. Gdy goni za tobą psychopata żądny twojej krwi, a ty nie możesz wycelować w przedmiot, który uratuje ci życie, może się to skończyć tylko w jeden możliwy sposób. Kaplica. Bohaterka co prawda ma możliwość zrobienia uniku, jeśli pojawia się ikona z przyciskiem, ale unik czasami działa, czasami nie, randomowo. Do tego goniące nas postacie mogą zaprowadzić Jennifer w tak zwany kozi róg, gdzie zablokują ją swoim cielskiem, a my możemy wtedy tylko spokojnie czekać, aż wykonają ciosy, które pozbawią nas życia. Bez sensu. Czasami twórcy sami ustawiają nas w tak zwanych death trap, na przykład tutaj.
Aby uciec, trzeba zabrać gaśnicę. Pomiędzy nami a gaśnicą jest gościu z pistoletem. 3 strzały i kaplica. Wszystko dzieje się w bardzo małym pokoiku. Próby wymanewrowania przeciwnika powodują, że w najlepszym wypadku Jennifer wychodzi z pokoju z gaśnicą i 2 kulkami w plecach. Jeśli przez przypadek gościu sobie strzeli na wiwat 3 raz, to pewnie nas trafi i jak się domyślacie, kaplica. Innym problemem, szalenie irytującym, jest to, że postać blokuje się na najmniejszych przeszkodach. Niewielki manekin na podłodze to już przeszkoda nie do przejścia i kolejny death trap. Podczas gdy szaleńczo uciekasz przed jakimś psycholem, zablokowanie się na jakimś głupawym przedmiocie albo w drzwiach, to oczywiście kolejna kaplica. Obok walki są proste zadania, które musimy wykonać. Gra ma dość dobrze rozpisaną listę rzeczy do zrobienia, więc raczej nie ma problemów z zagubieniem się i problemem, co zrobić dalej. W części pierwszej to się niestety zdarzało. Poruszamy się po sporym terenie hotelu, ale też nie jest to rezydencja z Resident Evil, więc ciężko się tu zgubić. Szybko wbijamy w pamięć rozłożenie pokoi, łatwo idzie zastawianie pułapek na psychopatów. Jennifer oczywiście może poruszać się po cichu lub w dzikim pędzie. Jeśli biegniemy po dywanie, to nie ma problemu, ale hasanie po posadzce to ściąganie na siebie kłopotów. Gra w dużej mierze opiera się na słuchu i dźwiękach. Skitrana dziewczyna w szafie widzi bardzo niewiele. To, czy przeciwnik wyszedł z pokoju, poznajemy po tym, czy trzasnęły drzwi. Również podczas eksploracji nasłuchujemy dźwięków otoczenia, które mogą zwiastować niebezpieczeństwo. Bardzo fajny patent. Co ciekawe, Jennifer może upgrade'ować swoje umiejętności dzięki zebranym specjalnym kluczom. To dobry koncept, ale w mojej kopii gry nie można było upgrade'ować. Nie wiem, czy to błąd, czy celowy zabieg, ale upgrade po prostu nie działał i koniec. Więc całą grę przeszedłem w trybie sauté, choć widziałem na YouTubie, że inni mogli upgrade'ować, przynajmniej w wersji na pecety. Zepsuto, albo bardziej pasowałoby stwierdzenie zupełnie nie przemyślano systemu zapisu gry. Tą można zapisać przy specjalnym lustrze. W całym hotelu jest tylko jedno takie miejsce, dodatkowo odnawiające przy okazji energię. I okej, to jest w porządku, ale dodano też system checkpointów, abyśmy nie musieli powtarzać długich sekwencji, jeśli coś skopiemy, a nie dokonaliśmy zapisu. I to też jest super, ale system checkpointów powoduje, że zapominasz o zapisywaniu, bo i po co, skoro i tak zaczniesz od jakiegoś momentu. Tak miałem ja. No, do momentu, aż gra się zgliczowała i postać, która miała wyjść drzwiami, zawiesiła się na drzwiach. Nie można było zginąć, aby zacząć od checkpointu, można było jedynie wyjść do menu. Jakie było moje zdziwienie, gdy z powrotem gra odpaliła się z zapisu, który dokonałem 4 godziny wcześniej. Możecie sobie wyobrazić monstrualną wściekłość, która we mnie wtedy wezbrała. W grze giniemy niezwykle często, nie z powodu braku umiejętności, ale z powodu jakiegoś głupiego błędu. Przez całą rozgrywkę walczyłem nie tylko z goniącymi mnie psychopatami, ale z mechanikami gry, które starały się mi uprzykrzyć rozgrywkę jak tylko się da. Powoduje to, że gra nie jest płynna, jest pełna irytacji i złości. Nawet Mariola, która patrzyła z boku jak gram, non-stop powtarzała, jak w ogóle ktoś mógł wydać takiego bubla. Bo niestety jest to fakt. Gra jest pięknym bublem. Co prawda wydano jakiś patch, ale po części pierwszej widać, że łatanie nie leży w chęciach Chrisa Derrilla i raczej tutaj to też się nie poprawi. Oprawa też jest niczego sobie, choć miejscami gra wygląda, jakby mogła bez problemu ruszyć na PlayStation 3. Klimat jest tak gęsty, że można go kroić nożem. Oprawa mnie przypadła do gustu, choć rozmazane tekstury, błędy i niespodzianka jeszcze kolejne glicze potrafią pierwsze wrażenie zepsuć, to i tak uważam, że wykonano kawał dobrej roboty. Hotel obfituje w detale i całe mnóstwo przeróżnych obiektów. Niestety leży animacja postaci. W cutscenkach mimika, jak i ruchy bohaterów wyglądają kiepsko. Czasami autorzy posilili się prawdziwymi aktorami, aby wspomóc koślawych wirtualnych aktorów, ale nie było to zbyt dobrym pomysłem. Gościu grający starego profesora z włosami i brodą z waty sprawił, że parsknąłem srogo śmiechem.
Grze brakuje polskich napisów. Zdałyby się bardzo, bo historia jest zakręcona i myślę, że nawet z polskimi napisami ciężko by było ją śledzić, a co dopiero po angielsku. Całe szczęście są angielskie napisy, ale to zdecydowanie za mało przy takiej produkcji. Okej, ale wiecie co w tym wszystkim najlepsze? Kurde, gdy opadła złość, wściekłość, irytacja, stwierdziłem, to naprawdę kozacka i konkretna historia. Owszem, gra ma potężne problemy w tak wielu aspektach, że w tej formie nie powinna być w ogóle wydana. Ale wiecie co, ja się po części tego spodziewałem. Po części pierwszej było bardziej niż pewne, że gra będzie zabugowana w opór. Ale kupiłem ją mimo to, bo chciałem poznać dalszą część niebanalnej fabuły. I w zasadzie historia wybroniła całą grę, przez co nie czuję do niej odrazy, ale traktuję jako niszową produkcję, która ma coś ciekawego do powiedzenia, niekoniecznie idąc w parze z technikaliami. Czy polecam? Nie wiem. Jeśli grałeś w część pierwszą, to jak najbardziej, bo to domknięcie ciekawej historii. Jeśli dopiero się zastanawiasz, zerknij na screeny i sam zadecyduj, czy warto. Jedno jest pewne, o Remodered za kilka tygodni nikt nie będzie pamiętał, a gra pozostanie taką niepozorną perełką, która pod ogromną warstwą bugów, glitchy i błędów kryje wyśmienitą historię.